Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj jednak nie będziemy zajmowali się naprawą żadnego sprzętu. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak czyścić i ewentualnie kopiować eMeregion. Ktoś kiedyś skomentował mi jeden z filmów, pytając, czy mógłbym taki poradnik przygotować, ponieważ jest to dla niego czarna magia. Dla mnie też kiedyś była, natomiast uważam, że w tym momencie czyszczenie eMeregionu to jest jedna z prostszych czynności, której można się nauczyć. Pokażę Wam dwa sposoby, z których ja najczęściej korzystam, w zależności od tego, co aktualnie robię, jeśli chodzi o dany sprzęt. Na dwóch laptopach Lenovo Legion Y540 i MSI GE70. Tutaj mam przygotowane oryginalne wsady i pokażę Wam, jak na przykład w danym modelu wyczyścić eMeregion. Weźmy sobie może na początek tego MSI. Tutaj widzimy, że mamy stary BIOS. Jako ciekawostka, ten BIOS posiada również hasło i jakby powodem tego, że czyściłem eMeregion, czy też przenosiłem eMeregion, było właśnie konieczność wgrania czystego wsadu bez hasła, no i przeniesienie tego eMeregionu. Może najpierw pokażę właśnie, jak ten eMeregion można sobie przenieść. Na początek oczywiście odpalamy eMAnalyzer, najnowszy najlepiej. Chyba nie jest to najnowszy na tą chwilę, natomiast zobaczymy sobie, jak wczytamy wsad. Odpalamy sobie eMAnalyzer. Przenosimy go sobie tutaj. I teraz nasz stary wsad przesuwamy na eMAnalyzer, zaznaczamy okno i wciskamy Enter. Dobra, wczytał nam się BIOS. Widzimy, że wersja eMeregionu to jest 902.1345, że jego rozmiar to 1,5 MB. To są bardzo istotne informacje z punktu widzenia późniejszej naszej pracy. Tutaj mamy długość, a w zasadzie rozmiar eMeregionu oraz Flash Image Tool, którego należałoby użyć do ewentualnych prac przy tym eMeregionie. Także wiedząc, jaki eMeregion tutaj mamy, możemy sobie znaleźć taki eMeregion w repozytorium i w prosty sposób sobie go wyczyścić. Natomiast w tym przypadku nie o czyszczenie nam chodzi. Ze strony producenta, czyli MSI, ściągnąłem sobie jakąś najnowszą aktualizację BIOSu do tego modelu. No i tutaj był taki plik MSI Official Bin. No i wiadomo, że jest to czysty BIOS z jakimś tam eMeregionem, więc odpalamy sobie ponownie eMAnalyzer, cofamy się do naszego pliku aktualizacji ze strony producenta i przesuwamy sobie do okna programu. I teraz widzimy, że tutaj eMeregion jest troszeczkę inny. Dla porównania odpalę eMAnalyzer ponownie. Będziemy mieli dwa okna obok siebie. Tym razem tutaj przesuniemy sobie ponownie ten Old Bin. I zobaczcie, tutaj jest taki eMeregion. Tutaj mamy taki eMeregion. No i w przypadku, kiedy na przykład chcielibyśmy wgrać po prostu ten oficjalny BIOS, który nie ma hasła i wtedy byłaby możliwość konfiguracji tego BIOSu w danym laptopie, no to rodzi się problem właśnie różnic w tym eMeregionie, ponieważ komputer na tym wsadzie będzie uruchamiał się bardzo długo, to może trwać nawet 30 sekund do pojawienia się w ogóle logo producenta, lub na przykład może też po 30 minutach równo wyłączać się, ponieważ eMeregion będzie inny niż ten, który pierwotnie był skonfigurowany. A co to w ogóle jest eMeregion? eMeregion to zespół instrukcji, które zawarte są w części wsadu BIOSu, odpowiadające za konfigurację mostu PCH.
występuje tylko i wyłącznie w konstrukcjach opartych o procesory Intel i jest często przyczyną wielu problemów związanych z komputerem w przypadku, kiedy konieczne jest przeprogramowanie kości BIOS. No i teraz w takiej sytuacji, kiedy chcemy do kości zapakować czysty BIOS, ale z tym M-regionem, żeby nam komputer prawidłowo działał, to ja stosuję taką metodę, że odpalam sobie Hex Editor, tak, i wrzucam tutaj mój stary wsad i ten nowy, do którego chcę przekopiować M-region z mojego starego wsadu. Żeby odnaleźć w ogóle M-region w Hex Editorze, tutaj trzeba kliknąć Ctrl F i wpisać taką frazę przy zaznaczonej tutaj opcji tekst, ciąg znaków. Wpisujemy FPT. Klikamy OK i tutaj zaczyna się nasz M-region, dokładnie w tym miejscu. I teraz wracamy sobie do M-analizera, który to wskazuje nam na długość, na rozmiar tego M-regionu. To 0x oczywiście pomijamy, natomiast 17D i 3.0 to jest rozmiar naszego M-regionu. I teraz, żeby sobie zaznaczyć dokładnie taką ilość danych, która przypada na długość M-regionu, to klikamy sobie Ctrl E i tutaj klikamy sobie długość. Ja pamiętam, że jest to 17D i 3.0. Klikam OK i teraz Ctrl C i przechodzę sobie do mojego nowego wsadu i również robię to samo. Czyli Ctrl F, FPT, zaznaczam sobie tutaj, Ctrl E i w długości 17D 3.0 i wciskam Ctrl V, czyli wklejam. Widzimy, że nam się tutaj na czerwono podmieniły te dane. Możemy trochę przewinąć. O, widzimy, że wszystko się tutaj popodmieniało. Także, żeby nie zapisywać sobie w tym oficjalnym, klikamy plik, zapisz jako i na przykład nopass.nev.bin, czyli nopass new bin, bez hasła. Klikamy zapisz. Możemy sobie HXD zamknąć, M-analizera też. I tutaj cofamy się do naszego katalogu z starym wsadem. Widzimy, że zapisał nam się tutaj również ten nowy wsad. Porównujemy sobie rozmiar, jest dokładnie taki sam. To jest bardzo istotne akurat, bo jeżeli w tym naszym wynikowym wsadzie okazałoby się, że jest mniej lub więcej danych, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. I trzeba to poprawić. Żeby się upewnić, czy tutaj wszystko jest ok, to odpalamy sobie M-analizera 2 razy. I porównujemy sobie teraz nasz stary wsad i nasz nowy wsad już bez hasła. Widzimy, że wersja M-regionu jest dokładnie taka sama. Widzimy, że rozmiar jest dokładnie taki sam, 1,5 MB. I widzimy, że takie same informacje jak rozmiar, jak konieczność użycia Flash Image Tool w takiej i takiej wersji są identyczne. Nie mamy tutaj informacji o tym, że jego typ jest tutaj inny niż Extracted, ponieważ ten M-region jest już skonfigurowany. On już był użyty do konfiguracji mostka, więc tutaj no, nic się nie zmienia w tym zakresie. I taki BIOS bez hasła możemy już aplikować do kości BIOSu i komputer
będzie działał. Jest to testowane, ponieważ pokazuję Wam przykład dokładnie na przypadku, który mi się trafił. Akurat on był o tyle ciekawy, że bez programowania BIOS-u nie chciała działać żadna klawiatura. Myślałem, że to KBC. Myślałem, że dostałem złą klawiaturę, zepsutą czy niekompatybilną, natomiast testowałem sobie na swodzie tą klawiaturę i ona działała normalnie. Także tutaj akurat był problemem BIOS. Możliwe, że ustawienia w BIOSie, bo tego akurat nie mogłem sprawdzić, ponieważ było hasło na BIOSie, więc musiałem sobie je usunąć. Po usunięciu tego hasła i oczywiście na tym nowym BIOSie ze strony producenta normalnie klawiatura działała, była podświetlana, także wszystko było ok. Więc w ten sposób można sobie przekopiować stary mRegion do nowego wsadu. Natomiast gdyby tutaj na przykład nie było hasła i chcielibyśmy sobie wyczyścić tylko mRegion, to możemy sobie zrobić to w taki sposób, że no wracając się tymi krokami do początku, czyli uruchamiamy mAnalyzer, olda sobie tutaj ładujemy, tak, mamy jaki chcemy mieć mRegion. No i teraz musimy sobie pobrać. Linki oczywiście wszelkie będą w opisie tego filmu, także będziecie mogli sobie i popobierać repozytorium tych mRegionów i ewentualnie odeślę Was do źródła, z którego ja czerpałem wiedzę. Także ja już mam tutaj oczywiście pobrane repozytorium. Wiedząc, że to jest mRegion 902.13.45, w repozytorium szukamy sobie ME 9.0, upewniamy się oczywiście, tak, 9.02, czyli 9.0, wchodzimy sobie do tego repozytorium i szukamy 9.02.13.45. 9.02.13.45, 1,5 megabajtowe, bo zobaczcie, macie tutaj dwie wersje, jedna jest 5 megabajtowa, druga jest 1,5 megabajtowa. I też tą informację macie zawartą w mAnalyzerze. Kopiujemy sobie ten plik i na przykład wrzucamy sobie go tutaj, nazywamy go czysty ME. Przykładowo, to tak naprawdę nazwa jest tutaj nieistotna, później i tak go stąd usuniemy. I to jest nasz mRegion. No więc teraz odpalamy sobie jeszcze raz HXD, naszego olda tutaj ładujemy, tak. I wrzucamy również tutaj mRegion czysty. Dobra, mamy tutaj odpalony oldbin, czysty ME. Teraz zaznaczamy sobie początek tego czystego ME. Ctrl E, długość 17D i 3.0. Teoretycznie powinno nam zaznaczyć całą zawartość tego pliku. Jak widzimy, tak właśnie się stało. Klikamy Ctrl C, przechodzimy do naszego oldbin, Ctrl F, FPT i tutaj również Ctrl E, długość 17D 3.0. Dobra. Wracamy do naszego czystego ME. Jeszcze raz dla pewności Ctrl C, oldbin, Ctrl V. Widzimy, że dane się tutaj wprowadziły. Czerwony kolor oznacza, że dokonane były w tym obszarze zmiany. No i klikamy plik zapisz jako i na przykład nazywamy go clean.me. Otwieramy sobie nasz folder i widzimy, że mamy tutaj clean.me. Wielkość się zgadza, także odpalamy sobie mAnalyzera. I przerzucamy nasz plik clean.me, Enter i widzimy, że mRegion jest ten, który był.
Dla pewności to oczywiście sprawdźmy. Przerzucamy sobie old bin. Enter. Tak, widzimy, że mregion 902.13.45. Tutaj również 902.13.45. Natomiast różnica, jaka tutaj występuje, to ten typ wprowadzony w naszym starym wsadzie jest opisany jako extracted, a tutaj stock. Nie ma tutaj również informacji o tym, jakiego Flash Image Toola należy użyć, ponieważ jest to jeszcze mregion nieskonfigurowany. I to jest dowód na to, że ten mregion został wyczyszczony. Taki wsad możemy zaprogramować za pomocą programatora do kości BIOS i przy pierwszym uruchomieniu nastąpi konfiguracja mostka. Dobrze, w takim razie przechodzimy sobie teraz do drugiego przypadku i drugiego sposobu czyszczenia mregionu. Zazwyczaj używam go w nowszych konstrukcjach, natomiast no nie ma to znaczenia. Tutaj oczywiście w ME analizerze pokażę Wam, ponieważ będzie troszeczkę inaczej wyglądał opis. Będzie troszeczkę bardziej rozległy. Także odpalamy sobie ten przypadek i widzimy, tutaj też mamy plik oldbin z Lenovo Legion Y540. Także odpalamy sobie ME Analyzer. Przerzucamy sobie nasz oldbin. I widzimy, że tutaj mamy dwie tabelki. Jedna jest od mRegionu. Widzimy, że tutaj są informacje 12.0.81 17.53. Bardzo ważna informacja SKU Consumer H. Również mamy informację o Flash Image Tool, którego należałoby użyć, czyli w wersji 12. Poniższa tabelka jest informacją o oprogramowaniu PMIC-a, czyli kontrolera zasilania. I tutaj też są informacje, natomiast no, tym się nie będziemy zajmować, ponieważ chcemy wyczyścić mRegion w tym wsadzie. Także, żeby tego dokonać, no, musimy na pewno pamiętać, jaki tutaj jest mRegion. Zostawiamy sobie zapasowo w tle ME Analyzer. I teraz widzimy, że mamy tutaj Flash Image Tool, już oczywiście wcześniej pobrany. Też Wam do takiego repozytorium podrzucę link w opisie w wersji 12. Rozpakowujemy sobie ten Flash Image Tool, to narzędzie. I widzimy, że tutaj takie pliki są widoczne. Odpalamy sobie ten plik. Widzimy, że mamy tu takie dedykowane okno. To, co musimy zrobić, to kliknąć Open i znaleźć nasz plik oldbin. Jak go sobie otworzymy, to program automatycznie dokonuje dekompilacji tego pliku. W głównym oknie programu szukamy sekcji Intel ME and PMC region. Czyli tu widzimy, że jest nasz ME region i ten region od układu zasilania. Zobaczcie, tutaj mamy Intel ME binary file, czyli jest ścieżka dokładnie do tego pliku. Jak sobie weźmiecie, do tego pliku ME sub partition bin, prawda? I teraz, jeżeli chcielibyśmy zastosować inny ME region, na przykład czysty ME region, to wystarczy sobie właśnie w tym miejscu. Zobaczcie, jak klikniecie sobie po uruchomieniu w to miejsce, to Was się zapyta, czy chcecie resetować ten parametr, który tutaj był. Więc klikamy Yes. Teraz dopiero pojawią nam się te 3 kropeczki. I ja na przykład wyszukam sobie na swoim komputerze mam tutaj taki specjalny katalog mRegion. Mamy tutaj repozytorium mRegionów i szukamy wersji 12. Ponieważ w ME Analyzerze widzimy, że mamy wersję 12.0.81. Wchodzimy sobie w to, kolejny folder i tutaj zobaczcie, jest mnóstwo tych
regionów. Czyli szukamy naszego 12.081, 12.020, 30, 40 i tak dalej. Szukamy 0.81, akurat jest na końcu. 17.53 i zobaczcie, tutaj są 3 wersje regionu z takimi dopiskami. Dlatego też mówiłem wcześniej, że ten konsumer H jest bardzo istotny, ponieważ tutaj mamy con H, con LP, core H. Czyli wiemy, że con H to jest konsumer H. I tego musimy, tego regionu musimy użyć. On ma 2,4 MB, co też możemy sobie oczywiście potwierdzić, sprawdzając wielkość tego pliku po dekompilacji z tym regionem. Natomiast ja wiem, że to jest dokładnie ten plik, więc go sobie wybieram. Program tutaj coś zaktualizował. No i teraz wskazując mu czysty region z naszego repozytorium, wystarczy, że klikniemy sobie Build i wybierzemy opcję Build Image. On się nas tutaj zapyta o BotGuarda. Klikamy Yes, nie trzeba się tym przejmować. I teraz mamy już wykonany build nowego wsadu. Możemy sobie zamknąć program. Możemy zapisać sobie też do tego XML-a, w razie czego później będzie można jeszcze raz sobie zbudować nowy obraz, gdyby była taka potrzeba. I zobaczcie, teraz mamy tutaj taki plik out_image_bin. On ma 16 MB, kopiujemy go sobie stąd. I tutaj możemy sobie go wkleić i nazwać na przykład new bin. Teraz pozostaje nam tylko sprawdzić, czy ten plik pierwotnego wsadu z regionem skonfigurowanym będzie się różnił od tego nowego i będzie miał nieskonfigurowany region. No i oczywiście do tego celu użyjemy analizera. Tutaj old, enter, tutaj new, enter i patrzymy sobie. Widzimy, że region się zgadza, czyli 12.081, 17.53, tutaj dokładnie tak samo. Widzimy, że te wszystkie informacje są widoczne i są zbieżne ze sobą. Natomiast tutaj widzimy, że file system state jest zainicjalizowany, a tutaj mamy skonfigurowany bądź gotowy do konfiguracji. Tak bym to tłumaczył. Także widzimy, że jest różnica między tymi wsadami i zgodnie z tą informacją tutaj mamy wyczyszczony region. I również taki wsad możemy już zaprogramować do kości SPI i laptop powinien działać. Oczywiście pomijam tutaj kwestie danych DMI, takich jak numery seryjne, klucze Windowsa, ponieważ to jest raczej na inny odcinek temat, ponieważ muszę zebrać jeszcze konkretnej wiedzy na tyle, żeby móc ją Wam przekazać w taki zrozumiały sposób. Natomiast tutaj mogliście zobaczyć, jak czyścić, kopiować region. Jak widzicie, myślę, że było widać, że nie jest to takie trudne. Wystarczą narzędzia, które podrzucę Wam do pobrania. Źródła wiedzy, z których ja korzystałem, to są niestety źródła zagraniczne, ale myślę, że też przy użyciu nawet translatora da się z tych źródeł wyciągnąć jakąś wiedzę. Natomiast do takiego typowego czyszczenia regionów, no myślę, że ten poradnik powinien być wystarczający. Dzięki bardzo za oglądanie tego poradnika. Mam nadzieję, że ta wiedza, którą tutaj Wam przekazałem, okaże się dla Was przydatna, że ten region to nie będzie już dla Was czarna magia i coś nie do zrobienia, ponieważ myślę, że pokazałem Wam, że to wcale nie jest taka trudna rzecz, tylko należy to zacząć robić i to, że tak powiem, wchodzi w krew i robi się to już machinalnie, bez zastanawiania się.
najważniejsze to, żeby to po prostu zacząć robić i nie bać się tej wiedzy, ponieważ ona bywa skomplikowana w przekazie, natomiast tylko praktyka pozwoli Wam dojść do takiej perfekcji i obycia, że nie będziecie się bali takich rzeczy po prostu robić. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz, może jakieś sugestie macie, może jakieś pytania dodatkowe, oczywiście chętnie na nie odpowiem, a tymczasem trzymajcie się, do następnego.